Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Chciałam dzisiaj Państwa zaprosić do ankiety, którą opublikowałam na mojej stronie facebookowej, a dokładnie w grupie dyskusyjnej, społecznościowej Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina, bo tylko niestety w tamtym miejscu mogłam stworzyć taką ankietę, jaką chciałam. Próbowałam umieścić też taką ankietę tutaj na kanale YouTube. W zakładce społeczności jest taka możliwość. Niestety opcje, jakie są w tej ankiecie, są niewystarczające dla moich potrzeb. Czego dotyczy ankieta? Ankieta przedstawia 10 losowo wybranych zagadnień, które chciałabym Państwu zaproponować. Skąd pochodzą te zagadnienia? Otóż pochodzą one w znacznie większej puli tematów, bo aż kilkudziesięciu tematów, prawie 100, które wynotowałam sobie w ostatnim czasie z książek, do których najbardziej powracam, o tematyce dietetyczno-medycznej. Zaraz Państwu te książki przedstawię. Są to książki niezwykle interesujące, wyjątkowo logicznie napisane, do których mam bardzo duże zaufanie, dlatego że odzwierciedlają, wydaje mi się, prawa natury i prawa życia. A to jest taki podstawowy punkt odniesienia, gdy sprawdzamy, czy dana książka, szczególnie popularno-naukowa, czy jest to czysta fikcja, czy półfikcja, czy rzeczywistość i w jakim stopniu rzeczywistość, bo wiadomo, że nikomu się jeszcze chyba nie udało napisać książki, która by w 100% oddawała rzeczywistość. Niemniej te książki mają wspólny mianownik, niesamowicie mądrze i logicznie opisane pewne zjawiska, jakie dotyczą naszych organizmów, naszego zdrowia, i od dawna mnie korci. Mam ogromną ochotę podzielić się tą wiedzą i dlatego usystematyzowałam ją w taki sposób, że przeglądałam moje notatki, które zawsze robię przy pisaniu książek, zawsze gdzieś tam na wnętrzu okładki zapisuję sobie ołówkiem szczególnie interesujące mnie wątki, nawet jeżeli są bardzo króciutkie, z zaznaczeniem strony, i w ten sposób później składam w całość pewne zagadnienia, które odnajduję w różnych książkach. Jest to niesamowicie przydatne i to się zbiera. Część z tych rzeczy opisałam we własnych książkach, ale to jest tylko część. Natomiast cały czas przybywa materiału, coraz bardziej ciekawego, i też się zastanawiałam, w jaki sposób mogłabym to przedstawić Państwu tutaj na kanale YouTube. Myślę, że to jest bardzo dobra forma przekazywania wiedzy. Natomiast problem, co w pierwszej kolejności, bo niekoniecznie to, co mnie pasjonuje, będzie pasjonować każdego z Państwa. I wpadłam na taki pomysł, żeby zorganizować ankietę. Miałam problem, gdyż tych zagadnień uzbierałam, bardzo się ograniczając, kilkadziesiąt, prawie 100. No i wiadomo, że w ankiecie trudno podać do wyboru aż 100 zagadnień, więc stwierdziłam, że wybiorę z tej puli losowo 10 zagadnień na sam początek do pierwszej ankiety, gdyż w przyszłości, jeżeli to zda egzamin, powtórzę taką ankietę. Będzie może ankieta druga, ankieta trzecia i przy każdej ankiecie będzie inny zestaw losowo dobranych tematów w liczbie 10. Więc bardzo Państwa zapraszam właśnie do tej grupy dyskusyjnej, bo tam opublikowałam ankietę. Jeżeli ktoś nie jest członkiem tej grupy, wystarczy tylko zgłosić chęć zostania członkiem. Ja jak najszybciej to zaakceptuję w krótkim czasie i wtedy będzie można już dojść do samej ankiety. Będzie ona w tym jednym miejscu, więc dobrze może, że nie będzie rozproszona w różnych miejscach w internecie, będzie łatwiej podsumować, zebrać wyniki i będą one widoczne dla wszystkich. Także bardzo Państwa zapraszam, a te książki, które chciałabym Państwu dzisiaj pokazać, to jest tylko część całej literatury bardzo ciekawej, którą czytałam, z którą się zetknęłam w ostatnich kilkunastu latach, ale te, do których naprawdę powracam ze względów praktycznych, bo mają bardzo praktyczną wiedzę, której ja potrzebuję zarówno w moim życiu prywatnym, jak i zawodowym, jako dietetyk. Więc jednym z takich najbardziej ciekawych autorów jest z całą pewnością dr Natasha Campbell-McBride, rosyjska neurolog i również dyplomowany dietetyk. I ona napisała przynajmniej 4 książki, które mam tutaj przy sobie. Pierwsza to jest Gut and Psychology Syndrome, również wydana po polsku, z tego co wiem. Kolejna o podobnym tytule Gut and Physiology Syndrome. Później 2 kolejne malutkie, szczuplejsze te książeczki Vegetarianism Explained. Bardzo ciekawa rozprawa na temat idei wegetarianizmu.
jak również Put Your Heart in Your Mouth. Tutaj z kolei poruszone są zagadnienia z zakresu chorób metabolicznych. Kolejny autor to stary, dobry, poczciwy dr Weston Price, lekarz, dentysta, podróżnik, który napisał tę książkę w pierwszej połowie XX wieku. Pierwsze wydanie tej książki pochodzi z 1939 roku. Dalej polska pozycja, polski wybitny biochemik żywności Włodzimierz Ponomarenko, który napisał m.in. dietę niskowęglowodanową. Też również fantastyczne myślenie, logiczne wnioskowanie, które składa się w całość i w jakiś sposób odpowiada tej logice, którą odnalazłam w innych książkach, więc ta logika jest w tych wszystkich książkach ich wspólnym mianownikiem. Dalej, profesor Jonathan Brostow, specjalista alergologii i współautorka biochemiczka Linda Gamlin, Food Allergies and Food Intolerance. No i ostatnia taka pozycja, przedostatnia, którą czytałam, to Dr. Bernstein's Diabetes Solution, napisana przez doktora Bernsteina, który zachorował we wczesnej młodości na cukrzycę typu 1. Teraz już ma około 90 lat i świetnie nadal funkcjonuje z tą chorobą. Został również lekarzem w związku ze swoją chorobą, po to, aby móc leczyć innych ludzi, gdy już zanim skończył studia medyczne, doszedł do metody, w jaki sposób poradzić sobie z tą chorobą. Więc to są tylko wybrane, które dzisiaj tutaj przyniosłam, żeby Państwu pokazać. Lista jest znacznie dłuższa, ciekawych książek, natomiast to są te moje takie książki, Biblie, do których powracam, moje ukochane, ulubione. No i myślę, że te tematy, z których nie tylko z nich wydobyłam, bo te tematy to tak naprawdę nie jest tylko kwestia tego, co przeczytałam w książkach, ale kwestia moich doświadczeń, moich przemyśleń, porównania tej treści wydobytej z książek z rzeczywistością, wyciągnięcia jakichś własnych wniosków. Muszę też wyraźnie zaznaczyć, że jeżeli czytam jakiegoś autora, to niezależnie jak go cenię, to nie robię tego bezkrytycznie, bo zawsze każdy autor gdzieś tam, nie chciałabym powiedzieć, że się myli, ale może inaczej, nie w pełni się z nim zgadzam. Nie ma takiego autora, z którym bym się w 100% zgadzała i to jest chyba naturalne zjawisko i myślę, że to jest też pewien bufor bezpieczeństwa, żeby się nie wpatrzeć w kogoś i nie traktować religijnie, to jest bardzo ważne. Natomiast, tak jak mówiłam, treści te są bardzo logiczne, powiązane z prawami natury, z prawami życia, a więc jest to pewna gwarancja, że dadzą nam bardzo dużo. Mnie osobiście w moim życiu prywatnym i zawodowym dały bardzo dużo, więc zapraszam Państwa do uczestniczenia w wypełnianiu ankiety. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś wielka trudność, żeby tam przedrzeć się do Facebooka na tą grupę, o której wspomniałam, Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina. W opisie do filmu podam link. I tak jak mówiłam, jeżeli się to sprawdzi, za jakiś czas ogłoszę kolejną ankietę z kolejnym zestawem zagadnień. Także serdecznie zapraszam do współtworzenia treści na moim kanale, bo w ten sposób, jeżeli Państwo będą uczestniczyć w tych ankietach, będą Państwo mieli udział w decyzjach co do tego, jaki temat podjąć w kolejnym filmie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Tytułem postscriptum chciałabym jeszcze uzupełnić informacje o dwóch książkach dr Nataszy Campbell-McBride, o których wspomniałam jedynie w trakcie filmu, wymieniając ich tytuły. Mianowicie chodzi mi o książkę Gut and Psychology Syndrome i książkę Gut and Physiology Syndrome. Ta pierwsza książka dotyczy związku pomiędzy chorobami układu nerwowego i zaburzeniami wszelkimi związanymi z układem nerwowym, a w szczególności mózgiem, a mikroflorą jelitową. W związku z tym, że mikroflora decyduje o funkcjonowaniu całego naszego organizmu i to pięknie wykazuje dr Natasha Campbell-McBride. I ta książka, czyli Gut and Psychology Syndrome, wydaje się, że bardziej dotyczy dzieci niż dorosłych, bo te rozmaite zaburzenia neurologiczne, jak i behawioralne w coraz większym stopniu dotykają przede wszystkim dzieci we współczesnych społeczeństwach i przybierają wręcz rozmiar epidemii. Natomiast ta druga książka Gut and Physiology Syndrome ma charakter bardziej uniwersalny i również wykazuje związek między chorobami a jelitami, z tym, że chodzi tutaj już o wszelkie choroby, jakie mogą pojawić się w dowolnym miejscu naszego ciała. I ta książka dotyczy już wszystkich ludzi, niezależnie od wieku. Książki, które przedstawiłam w filmie, to tylko mały fragment całej mojej obszernej biblioteczki.
I jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z tą biblioteczką, w której znajdą Państwo książki dotyczące zagadnień medycznych, dietetycznych i psychologicznych, zapraszam na moją stronę internetową zdrowedzieci.org.pl, a w szczególności do zakładki literatura. Link podam w opisie do filmu.